Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej gospodarce, o tym, w jakim stanie jest i co nas czeka w 2025 roku. Czy nasze zadłużenie jest zbyt długie, czy rysują się jakieś poważne zagrożenia, czy wręcz przeciwnie. O tym za chwilę, ale najpierw jak zawsze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję. To wy sprawiacie, że ten program istnieje, jest niezależny. Wy też podpowiadacie mi pytania, które dzisiaj od niektórych z was zadam mojemu gościowi. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona i współtworzyć Układ Otwarty, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jesteśmy w listopadzie 2024 roku z naszą gospodarką? To zależy, kogo zapytać. Ignacego Morawskiego. Ale gospodarka to jest przecież cały kraj, można powiedzieć, kilkadziesiąt milionów ludzi, kilkaset tysięcy firm. A celowo zadałem to pytanie, to zależy, kogo spytać, dlatego że jesteśmy w momencie dużego zróżnicowania między sektorami. Są sektory, które są w złej sytuacji, wręcz w recesji. I tutaj mam na myśli głównie przemysł i sektory nastawione na eksport. Niektóre usługi też eksportowe. Z drugiej strony są sektory, które radzą sobie dobrze, a wręcz niektóre bardzo dobrze. I to są zwykle te nastawione bardziej na popyt krajowy, szczególnie na polskiego konsumenta. Więc sytuacja jest naprawdę zróżnicowana i jak rozmawiam przy okazji różnych wystąpień, konferencji z przedsiębiorcami, najczęściej mam wrażenie, że nastawienie jest negatywne, że jest takie rozczarowanie, że ożywienie gospodarcze nie jest wystarczająco szybkie albo że w ogóle go nie ma. Ale są też firmy, które są zupełnie spokojne, więc duże zróżnicowanie. Ostatnie badanie to z drugiego kwartału, tak, był wzrost. Mamy wzrost 3,2%. Tak, patrząc na twarde statystyki jest nieźle. Mamy wzrost gospodarczy o ponad 3% rok do roku w drugim kwartale. W trzecim kwartale pewnie to będzie zbliżone do 3%, więc jest to, można powiedzieć, dynamika jedna z najwyższych w Unii Europejskiej i... Aczkolwiek nie oszałamiająca. Nie oszałamiająca, ale ja bym powiedział tak. Jeżeli ktoś by dzisiaj mi sprzedał scenariusz, będziemy się rozwijać w średnim tempie 3% przez najbliższe 10 lat, to ja bym ten scenariusz kupił. W sensie, wydaje mi się, że on nie byłby scenariusz taki zły. banalny, bo tak przecież od 30 lat. Ostatnie 30 lat to było 3,5-3,6%, więc to byłoby minimalnie gorzej niż średnia historyczna, ale byłoby nieźle. Natomiast ten wzrost 3%, on jest trochę nakręcany przez czynniki, które można powiedzieć są nierynkowe, takie przejściowe. Przede wszystkim to znaczy? Wysoki wzrost konsumpcji publicznej, czyli wydatków na usługi publiczne. Część gospodarki w postaci usług publicznych jest włączana do PKB nie poprzez wielkość rynkową produkcji, tak jak produkuje się, nie wiem, jak dentyści sprzedają towar, no to wiadomo, jaką mają sprzedaż. Sprzedają usługę. No to można policzyć ich sprzedaż. Tak samo z producentami jabłek i innych towarów. Ale jak policzyć sprzedaż szkół? Tak, więc to się włącza do PKB poprzez wysokość płac. Prawda? A co się stało z płacami w sektorze publicznym w tym roku? No Poszły mocno w górę ze względu na podwyżki w administracji i szkolnictwie. Ciągle niewystarczające. Więc ciągle niewystarczające. Znaczy ja powiem tak, te podwyżki były bardzo hojne. Jeżeli jest jakiś problem, to taki, że planowane podwyżki w kolejnych latach są znów poniżej przeciętnego wzrostu wynagrodzeń, więc relacja płac w sektorze publicznym do płac w sektorze prywatnym będzie znów się pogarszać. Więc mamy wzrost konsumpcji publicznej, czyli wydatków na usługi publiczne i to prawdopodobnie się nie utrzyma w przyszłym roku, bo te podwyżki płac już nie będą tak silne. Więc to jest, można powiedzieć, trochę sztuczne, tak? Sztuczne w takim sensie, że to nie zostało wygenerowane przez jakiś rynkowy proces gospodarczy, tylko po prostu przez decyzję polityczną. I druga rzecz... Ci ludzie, którzy otrzymali te podwyżki, będą więcej kupować i napędzać troszkę. Tak, zdecydowanie. Tak. To i wtedy już możemy mówić o pewnym procesie rynkowym, tak? Chociaż konsumpcja w Polsce nie oszałamia. Natomiast jeszcze drugi czynnik, który też został wygenerowany przez sektor publiczny, to są
wyższe inwestycje publiczne, prawdopodobnie częściowo w sprzęt militarny, który wchodzi do inwestycji publicznych. Więc te inwestycje publiczne w tym roku, one wzrosły w dość zaskakujący sposób, bo powszechnie oczekiwano, że się obniżą, one wzrosły, przynajmniej w drugim kwartale, a inwestycje prywatne mocno spadły. Więc Ale ja inwestycje masz na myśli również po prostu zakup sprzętu? To jest traktowane jako inwestycja? Tak, przy czym liczy się to w momencie dostawy. Mhm. Czyli załóżmy, że kupujemy czołgi, Mhm. to one wchodzą do PKB w momencie, kiedy przyjeżdżają. Mhm. Ale to nie jest rozwój gospodarki. Nie. Dlatego Rozwój gospodarki tak, był wtedy, gdyby dokładnie. PGZ-y, Tak. chociażby lufy do tych czołgów robiły. Tak, więc ja myślę, że te 3%, które mamy we wzroście PKB, troszkę nam prezentuje zbyt różowy obraz sytuacji, jeżeli się wgłębimy w te dane. Mhm. Faktyczna sytuacja, jeżeli sobie spojrzymy na sytuację firm, konsumentów, nie jest aż tak dobra. Aczkolwiek nie sądzę, żebyśmy byli w jakichś warunkach kryzysowych. Jesteśmy po prostu w sytuacji powolnego, bardzo powolnego ożywienia gospodarczego. To jest najwolniejsze ożywienie ze wszystkich cykli koniunktury, jakie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 20 lat. Ale fantastyczne jest to, bo ja zawsze widzę tą część szklanki, w której jest, która jest Proszę, pełna. ale moja szklanka jest teraz w 1/4 pełna. No To właśnie. niedobrze wygląda. Polska gospodarka trochę lepiej wygląda, no że kurczę, cały czas mamy jednak wzrost, nie? Znaczy różne momenty trudne były, a my możemy narzekać, możemy trudne warunki, kryzys finansowy na świecie, niemiecka gospodarka zwalnia, nasze rządy jeden czy drugi popełniają rzeczy, które nas denerwują, ta gospodarka ciągle rośnie. No chcielibyśmy, żeby to było 7%, ale 3 to też nie jest najgorzej. Tak, rośniemy w dość stabilny sposób. Kiedy wszyscy inni, znaczy nie ma tak, że wszyscy rosną cały czas, tak? Ci wszyscy to mają różnie. Tak, więc na pewno jesteśmy bez dwóch zdań jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie wciąż. Mhm. Bez względu na to, czy te 3% PKB to jest jakby uczciwy obraz sytuacji, dobry, dokładny obraz sytuacji, czy nie, nawet jeżeli byśmy sobie odjęli te przejściowe efekty, to i tak zostalibyśmy ze wzrostem PKB, który jest wyższy niż średnia unijna i to jest pozytywne, bo ostatecznie nasz cel jest taki, żeby rozwijać się trochę szybciej niż Unia Europejska. Mhm. I to się na razie udaje osiągnąć. Paradoksalnie powiedziałbym, że ten problem niskich inwestycji w Polsce, sektora prywatnego, ma też pozytywną stronę. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jednoznacznie pozytywne zjawisko, bo jednak wolałbym, żebyśmy mieli wyższe inwestycje. Tak? Ale jest pewien pozytywny aspekt tego, bo my nie jesteśmy gospodarką przeinwestowaną, przekredytowaną, tak? Czyli taką, która bardzo dużo inwestuje, a później nagle wpada w jakiś dołek. Często przyczyną kryzysów gospodarczych albo inaczej stagnacji. Powód, dla którego kraje wpadają w długookresowe stagnacje, jest często taki, że przeinwestowały. Za bardzo postawiły za dużo na jedną kartę. Tak? Nie wiem, rozwijały jakiś jeden sektor, jedną branżę, czy generalnie bardzo dużo inwestowały, nie wiem, na przykład tak jak kraje południowej Europy, jak Hiszpania, w infrastrukturę budowlaną, tak? Czy to drogową, czy lotniskową. 20-30 lat temu. Często na oślep. Za dużo tego było. No plus jeszcze w tym były rozmaite patologiczne. Tak, ale tego było bardzo dużo, było dużo kredytu i w pewnym momencie to stanęło i kraj nie mógł znaleźć nowej ścieżki. My nie jesteśmy przeinwestowani, czyli my jesteśmy gospodarką wyjątkowo ostrożną. Polskie firmy są wyjątkowo ostrożne, co sprawia, że może nie rozwijamy się tak szybko, jak niektórzy by marzyli, ale jednocześnie jesteśmy mniej narażeni na gwałtowne zmiany dynamiki wzrostu. Ale jednocześnie wszyscy mówią, że potrzeba nam więcej inwestycji, że jeśli chcemy wystrzelić, no to musimy inwestować. A chciałem zapytać właśnie o ten potencjał rozwojowy. To zresztą nie ja, tylko Dariusz, patron. Pozdrawiam wszystkich patronów, a pana Dariusza szczególnie. Gdzie mamy największy potencjał rozwojowy dzisiaj? W top 20 największych polskich firm, czy raczej w MŚP, w małych, średnich przedsiębiorstwach? Ja myślę, że oba obszary gospodarki są bardzo ważne. Na pewno duże firmy odpowiadają za większość inwestycji. Tak jest, że duże firmy mają zdolności kapitałowe, finansowe, są w stanie inwestować, więc jeżeli chcemy liczyć na takie szarpnięcie inwestycyjne w Polsce, ono powinno pochodzić z sektora większych przedsiębiorstw. I wydaje mi się, że tutaj dużym problemem naszej gospodarki, albo wyzwaniem, jeżeli mamy użyć bardziej optymistycznego słowa, jest to, że istnieje duża awersja do inwestowania w sektorze publicznym i na styku sektora publicznego. Jak ze względu na niepewność regulacyjną, na częste zmiany w spółkach Skarbu Państwa,
Mi się wydaje, że generalnie istnieje problem na styku państwo-sektor przedsiębiorstw w Polsce i tam jest coś, co blokuje nam inwestycje. Ale sektor małych przedsiębiorstw często wzgardzany przez ekonomistów, bo ekonomiści często uważają, że małe firmy są nieefektywne, bo rzeczywiście są, no, mają mniejszą produktywność średnią i tak dalej. Ale małe Są mniej innowacyjne. No tak, bo są mają mniej inwestycyjne, mają kapitału. mniejsze zdolności finansowe, są bardziej ryzykowne w naturalny sposób dla kredytodawców, tak? Bo są mniej zdywersyfikowane geograficznie, produktowo, ale one zapewniają gospodarce jedną bardzo ważną rzecz, pewną dywersyfikację, tak? Czyli w momencie, kiedy gospodarka przechodzi różnego rodzaju wstrząsy, a każda gospodarka przechodzi wstrząsy i potrzebuje zmienić się pod względem struktury produkcji, branżowo, tak, to sektor małych przedsiębiorstw zapewnia, można powiedzieć, dopływ nowych możliwości produkcyjnych. Jeżeli jedna branża kuleje, może się pojawić nowa. Więc sektor małych przedsiębiorstw odgrywa ogromną rolę, pozytywną rolę w gospodarce. Może nie w sensie wydatków kapitałowych, ale w sensie dopływu pomysłów, koncepcji, idei i zapewniania gospodarce pewnej elastyczności. Więc oba segmenty gospodarki są ważne. A mówi się, cały czas mówimy o potrzebie większych inwestycji, również tych publicznych, tak? Trzeba budować CPK, porty, Tak. kontynuować inne duże inwestycje. Czy zadłużenie, no bo tylko wiele z tych rzeczy musi zadłużenia, tak? Znaczy, obronność, a powinniśmy w edukację dużo więcej, moim zdaniem, inwestować. Czy już zbliżamy się, czy przekroczyliśmy niebezpieczną granicę zadłużenia, czy jeszcze jest... Jest dokładnie odwrotnie. Aha. My jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gospodarek w grupie krajów OECD, czyli No tych tak, krajów procentowo, tylko że my mamy ciągle jakby słabszą podstawę. Nie? Ale ja mówię nie tylko o długu publicznym, ale też długu prywatnym. Mhm. Bo to jest, jeżeli mamy myśleć o inwestycjach, to nie możemy myśleć tylko o długu publicznym, bo inwestycje w dużej mierze chcemy, żeby były finansowane przez sektor prywatny, więc musimy też myśleć o długu prywatnym. Mhm. A w Polsce w ostatnich latach obserwowaliśmy ogromne, jak to się mówi, delewarowanie, czyli zmniejszanie relacji długu do, do wielkości produkcji, sprzedaży i tak dalej. Czyli generalnie podmioty gospodarcze w Polsce mają bardzo niskie zadłużenie w relacji do wielkości produkcji. Również prywatne. I teraz tak, z czego to wynika? mamy niskie, zadłużenie publiczne jest, powiedziałbym, umiarkowane i rośnie, natomiast zadłużenie sektora prywatnego jest niskie i spada. Tak to wygląda i to jest dość intrygujące. Z czego wynika twoim zdaniem to niskie zadłużenie sektora prywatnego i taka niechęć do bardziej odważnych albo bardziej ryzykownych ruchów? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i uczestniczyłem w wielu dyskusjach, gdzie ten problem był podnoszony i nigdy nie spotkałem się z jedną taką przekonującą odpowiedzią, czy jednym wyjaśnieniem, które jasno by odpowiadało, dlaczego to zadłużenie spada. Mi się wydaje tak, jeżeli chodzi o duże firmy, to mamy jakiś problem z popytem na kredyt. Czyli niskie zadłużenie wynika z tego, że tak naprawdę większe firmy inwestują mniej niż mogłyby inwestować. I wtedy musimy zadać pytanie, dlaczego tych inwestycji nie ma w takim razie. Tak? No właśnie. I moja odpowiedź jest taka, że jest problem... To jest problem. Nie jest problem w tym, że Tak. nie chcemy, żeby mieć więcej żeby firmy miały więcej długów, tylko żeby więcej inwestowały. Więc w przypadku dużych przedsiębiorstw, moim zdaniem, mamy problem ze stykiem państwa i sektora przedsiębiorstw. Tak? Czyli jest pewnego rodzaju... Niepewność. Jest duża niepewność też zmianą... w bardzo wielu wymiarach. Tak. Regulacyjnym, też takim, powiedziałbym, korporacyjnym, czyli kto rządzi, kto podejmuje decyzje. Jak są firmy, które są podwykonawcami przy jakichś publicznych przetargach, prawda, jakichś przedsięwzięciach, to wiedzą, zmienił się rząd, to będą wszystkich wymieniać. Tak. I również być może podwykonawców. Więc mi się wydaje, jak patrzę na dane, że tu jest pewien problem. Natomiast w sektorze średnich i małych firm problem jest trochę inny. Tam, wydaje mi się, jest problem z dostępnością finansowania. Czyli wbrew pozorom, mimo że mamy bardzo rozwinięty technologicznie sektor bankowy, nie jest łatwo dostać kredyt. I teraz pytanie, dlaczego? Jeden z powodów może być taki, że od kilkunastu lat banki systematycznie zacieśniają kryteria przyznawania kredytów i politykę kredytową. Pewnie jeden z powodów tego jest taki, że przejechały się bardzo, bardzo mocno na kredytach frankowych, co je bardzo, bardzo dużo kosztowało, więc redukują ryzyko, chcąc ograniczyć koszty ryzyka i przez to zrekompensować sobie te gigantyczne straty. Mamy też rosnące koszty regulacyjne, tak? Podatek bankowy i tego typu rozwiązania. Wydaje mi się, że one też w jakiś sposób
limitują akcję kredytową. Czyli banki generują ogromne zyski, ale te zyski właściwie nie są przeznaczane na zwiększanie akcji kredytowej. I tu moim zdaniem coś nie działa po stronie sektora finansowego w sensie i regulacyjnym, i biznesowym. Tak? Więc jeszcze raz, w sektorze dużych przedsiębiorstw mamy, wydaje mi się, problem z popytem na kredyt, w sektorze małych, średnich, pewnie też z podażą finansowania. Ważnym czynnikiem gospodarki są ruchy migracyjne. I z jednej strony obawiamy się, że część Ukraińców wyjeżdża z Polski, no ale tak naprawdę nie wiemy, czy nie czeka nas kolejna fala, bo jak wiemy, sytuacja tam jest bardzo trudna. Na ile to jest dzisiaj czynnik ryzyka dla polskiej gospodarki? Wyjazd Ukraińców. No w ogóle imigracja, tak? Wydaje mi się, taka że polityka imigracyjna, na ile dzisiaj to jest coś, co jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego? myślę, że to jest jeden z krytycznych absolutnie tematów. Dlatego, że powoli zaczynają się ujawniać braki w dostępie do pracowników. Tak, widzimy to na przykład po szybkim wzroście wynagrodzeń i po fakcie, że mimo głębokiego spowolnienia gospodarczego w ostatnich 2 latach nie doszło w ogóle do wzrostu bezrobocia, czyli firmy są dużo bardziej skłonne, żeby trzymać pracowników, bo obawiają się o to, że o tych pracowników będzie trudniej. I generalnie to dobrze, no. Chyba dobrze, że firmy nie zwalniają ludzi przy pierwszych objawach dekoniunktury, więc moim zdaniem sytuacja dzisiejsza jest lepsza niż była 20 lat temu, kiedy podaż pracy rosła bardzo szybko, a firmy w każdym gorszym momencie po prostu zwalniały ludzi, wiedząc, że ich zatrudnią z powrotem później. Więc jesteśmy w lepszej sytuacji, ale jednocześnie te ograniczenia w dostępie do pracowników sprawiają, że nasz model rozwojowy oparty na w sumie dość taniej produkcji zaczyna trafiać na bariery istotne. Trudno będzie go kontynuować. Moim zdaniem, gdybyśmy na przykład zdecydowali, że przyjmujemy do Polski 200 000 migrantów rocznie, to moglibyśmy ten model rozwojowy nasz kontynuować jeszcze przez kilkanaście lat, a może kilkadziesiąt. Czyli model polegający na tanim eksporcie. Trochę w takim bardzo dużym uproszczeniu. Ale to jest bardzo ryzykowne pod wieloma względami. No jest to ryzykowne, tak. Poza tym opieranie się wyłącznie na taniej sile roboczej, no nie jest czymś, co jakby długofalowo da nam taniej, siłę. ale przy czym ja bym dodał, bo to nie jest tylko tania siła robocza, tak? Bo tanią siłę roboczą mają też kraje na wschodzie Europy, a one się tak nie rozwinęły. To jest tania, ale też bardzo dobrze przygotowana siła robocza. Tak? Czyli de facto taka realna wydajność pracy jest w Polsce wysoka, zbliżona do zachodniej, a płace są wschodnie. I to daje nam te przewagi. I moglibyśmy to kontynuować, gdybyśmy przyjmowali ludzi z zagranicy, kształcili ich tutaj, przyuczali do zawodu i dalej kontynuowali ten model wzrostu eksportu. Natomiast to chyba się zmienia i trochę załamuje ten model rozwojowy, bo coraz trudniej jest o pracownika. No już napływ migrantów w ogóle ustał, w sensie, może nie ustał, ale jest dużo niższy niż był średnio w minionych 10 latach. Nie, ustał to jest złe stwierdzenie, ale jest dużo niższy niż był w minionych 10 latach, a część migrantów wyjeżdża. Więc o tego pracownika jest trudniej i pewnie dla wielu firm to będzie oznaczało konieczność zmiany modelu wzrostu. Ja może podam jakiś przykład, bo to brzmi trochę teoretycznie, ale weźmy taką branżę bardzo istotną dla polskiej gospodarki w ostatnich kilkunastu latach, jak meblarstwo. Meblarstwo i teraz w kryzysie. Tak? Zatrudnienie w tej branży spadło w ciągu 2 lat z tego co pamiętam, ponad 10%. Wiele firm ogranicza produkcję, coraz częściej mówi się o tym, że meble po prostu będziemy sprowadzali taniej z innych krajów. Nie wiem, z Rumunii, chociaż Rumunia nie jest na tyle duża, ale może z Chin. Tak, ostatnio jak patrzyłem na dane handlowe, to widać, że na przykład polski eksport mebli do Unii Europejskiej spada, a przywóz mebli z Chin rośnie. Więc wydaje mi się, że to jest taka branża, która odczuwa ten problem, o którym mówię, że już nie jest tak łatwo konkurować. Inna sprawa jest taka, że jest zła koniunktura w ogóle w popycie, to się pewnie zmieni, ale to są też kwestie strukturalne. Nie jest już tak łatwo konkurować, mając fabrykę w Polsce. Ale ciągle chyba, to jest pytanie, nie jest stwierdzenie, to jest pytanie, czy ciągle jesteśmy, pomimo tego, że ten czynnik cenowy już jakby odgrywa coraz mniejszą rolę, ciągle jesteśmy atrakcyjnym miejscem do inwestycji w Europie. Myślę, że jesteśmy cały czas atrakcyjnym miejscem do inwestycji, bo cały czas mamy wysoką produktywność i relatywnie niskie koszty, ale chodzi po prostu o to, że ta atrakcyjność kosztowa się zmniejsza i musimy szukać innych motorów wzrostu, innych przewag.
I pewnie musimy po prostu mieć bardziej kapitałochłonną i powiedziałbym technologicznie zaawansowaną produkcję. Co nie stanie się tak, jak wstrzyknięcie, ale ja myślę, że ten wzrost płac, który dziś obserwujemy w Polsce, on będzie odgrywał rolę takiego bodźca, który będzie zmuszał firmy do większej inwestycji w automatyzację, większych nakładów na kapitał produkcyjny. Ale to też jest pewne ryzyko, bo ja nie wiem, czy uda się przestawienie modelu rozwoju. Tak? Nie będzie to proste. Jak przewidujesz inflację w najbliższych czasach? I połączone to pytanie połączę to z pytaniem od innego patrona. Jeśli dzisiaj chce ktoś zachować kapitał, ma kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdzie te pieniądze najbezpieczniej lokować, żeby nie traciły przynajmniej wartości albo coś zyskiwały? Jeżeli chodzi o inflację, to ona jest cały czas w Polsce podwyższona. Teraz to jest 5%, 4,9 chyba. Nie, 5. Ostatnie wstępne dane za październik to było, zdaje się, 5%, co wynika w dużej mierze z faktu, że odmrażamy stopniowo ceny energii i różnych usług użyteczności publicznej, tak? Takich jak, nie wiem, dostawy wody na przykład. One były mrożone w latach 2022-2023 przy dużej fali inflacji, czyli de facto było to trochę odsunięcie inflacji w przyszłość i teraz to się ujawnia, więc teraz troszkę płacimy cenę za tą inflację sprzed roku czy 2 lat. I pewnie ta 5% inflacja nam się utrzyma jeszcze przez kilka miesięcy. Natomiast istnieje duża szansa na to, że kiedy już przejdzie ta fala odmrażania cen w ciągu, nie wiem, pół roku, może 3 kwartałów, no to wtedy inflacja będzie niższa niż jest obecnie. Jaka? Trudno powiedzieć. No, powinna być na poziomie średnio 2,5%. Taki jest cel banku centralnego. Ale powiem zupełnie szczerze, że moim zdaniem gospodarce, która wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia i gospodarce, w której raczej mało się mówi o zmniejszaniu deficytu fiskalnego, nie będzie łatwo osiągnąć niską bardzo inflację generalnie, bo to nie idzie ze sobą w parze. Bardzo rosnące wydatki publiczne i stabilizowanie inflacji. A jakbyś odpowiedział na pytanie, jak dzisiaj najlepiej... Inwestować. No, to moja najłatwiejsza odpowiedź byłaby taka, że nie staram się nie doradzać. Nie jestem doradcą inwestycyjnym. Rola ekonomisty jest zawsze trochę inna. No ale oczywiście obserwuję rynki, tak? I ja myślę, że wciąż prawda jest taka, że mamy dość wysokie stopy procentowe, tak? Na tle ostatniej dekady, czy ostatnich nawet 15-20 lat, stopa procentowa w Polsce jest dość wysoka, jest wyższa niż inflacja. Więc wydaje mi się, że instrumenty takie jak obligacje, tak, skarbowe, niektóre z nich, nie wszystkie, ale niektóre mogą być atrakcyjną formą lokowania pieniędzy. Tym bardziej, że na świecie już zaczęły stopy procentowe spadać, a u nas jeszcze nie. Więc to jest jedna rzecz. Na pewno warto dywersyfikować inwestycje między krajem a zagranicą, tak? Część pieniędzy trzymać za granicą, nie dlatego, żeby się bać o to, co się dzieje w Polsce, ale można powiedzieć, że nasze życie w Polsce jest wielką jakby inwestycją. Jak w Polsce będzie dobrze, to nam się będzie dobrze żyło, tak? Natomiast inwestycja za granicą jest pewną formą dywersyfikacji ryzyka, co jak w Polsce nie będzie najlepiej. Więc wtedy będziemy mogli skorzystać, że może gdzie indziej jest dobrze. Więc na pewno zagraniczne rynki i dywersyfikować globalnie, tak? Są fundusze, które tak zwane fundusze indeksowe, tak? Które inwestują w globalne spółki na wielu rynkach i wydaje mi się, że takie inwestycje pozwalają dobrze zdywersyfikować ryzyko, tak? Czyli na przykład, nie wiem, fundusze globalnych rynków akcyjnych, tak? Więc to wydaje mi się jest jakiś kierunek, który warto rozważać. Porozmawiajmy o tym, co nas czeka w przyszłym roku i obywateli, znaczy i konsumentów, i przedsiębiorców. Twoim zdaniem, jaki to może być rok? Mówią, że jakby dochód gdzieś czytam, że dochód rozporządzalny Polaków pewnie będzie rósł. Czyli te pieniądze, tak, które będą... Ja myślę, że w ogóle dochody rosną teraz, bo one spadały przez 2 lata, może nie przez 2 lata, ale na przełomie 2022 i 2023 realne dochody ludności spadały, więc teraz to odbija w górę i pewnie ten realny dochód powinien rosnąć. Nastroje ludności moim zdaniem są całkiem niezłe, są dość spokojne. Nie ma takiego optymizmu, jaki był w latach 2018-19, kiedy widać było, że w Polsce naprawdę w sensie ekonomicznym, może nie politycznym, ale ekonomicznym panował duży optymizm.
Tego może już nie ma, ale bardzo różnimy się od Niemców na przykład. Bo Tak. jak w Niemczech patrzy się na różne wskaźniki, różne badania optymizmu, czy takie badania skoncentrowane na kwestiach ekonomicznych, czy bardziej ogólnych, tak, to widać, że generalnie w Niemczech jest powszechny pesymizm Tak. odnośnie przyszłości. U nas tego, odnośnie przyszłości ekonomicznej, politycznej, u nas moim zdaniem tego nie ma. Tak. Ale w ogóle przecież było też tak, że myśmy, znaczy wiadomo, że nasza gospodarka jest bardzo powiązana z niemiecką, ale kiedyś była niezwykle powiązana, tak? I każde tam jakieś tąpnięcie w Niemczech odbijało się u nas. Już chyba dziś jesteśmy mniej uzależnieni Moim od... zdaniem jesteśmy cały czas powiązani tak samo z Niemcami, jak byliśmy, tylko po prostu Ale często... też nasze podstawy są silniejsze, tak? Tak. Trudno nam wstrząsnąć. Znaczy ta wymiana handlowa jest oczywiście bardzo, bardzo duża, ale Tak. już nie jest to tak, że jak tam coś się stanie, to zaraz u nas wszystko się Tak, no sypie. ewidentnie ostatni kryzys pokazuje, że tego przełożenia 1:1 nie ma. Mhm. Na szczęście. Tak. Szczególnie w nastrojach. Więc ja myślę, że to nie powinien być zły rok, jeżeli chodzi o ogólne poczucie bezpieczeństwa. Przy czym, kiedy łączymy te dane dotyczące realnych dochodów i później dane dotyczące, nie wiem, sentymentu ludzi czy stopnia optymizmu, pamiętajmy, że często jest tak, że realne dochody rosną, a ludzie czują się źle. I to jest teraz przykład Stanów Zjednoczonych. Przecież Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, twarde wskaźniki, radzą sobie niesamowicie dobrze. No, jako całe państwo. Tylko, że tam, Tak. tam te Ale różnice są nawet- tak potężne. Tak, ja wiem, ale nawet, co jest interesujące, za kadencji Bidena szybciej rosły dochody pracowników mniej zarabiających niż bardziej zarabiających, więc te nierówności, przynajmniej płacowe, się zmniejszyły. Mhm. Wzrost gospodarczy bardzo wysoki, inflacja spadła, bezrobocie bardzo niskie, blisko historycznie niskich poziomów. Wszystko działa, a mimo wszystko jest jakiś bunt wśród ludzi, Mhm, tak? mhm. Objawiający się tym, że chcą wybrać antysystemowego polityka Mhm. na prezydenta. Więc Tej rozmowy nie ma państwo będzie przełożenia słuchać już po wyborach. Tak, ja nie więc, wiem, kto wygrał. Ale nie ma przełożenia tak. 1:1 między tym, jakie są wskaźniki makro, a tym, jak ludzie się czują. Dlatego ja też zwykle spoglądam na wskaźniki dotyczące sentymentu i samopoczucia ludzi. I mi się wydaje, że w Polsce dziś jest, powiedziałbym, raczej spokojnie. I nie chcę powiedzieć, że ludzie są optymistycznie bardzo nastawieni, ale jest umiarkowany optymizm i spokój. I podejrzewam, że są przesłanki ku temu, żeby w przyszłym roku było podobnie, chociaż będziemy mieli turbulentny rok politycznie przecież. Tak, no Ale do tego się przyzwyczailiśmy. to chyba. ten rok był jaki. No właśnie, ten rok był jaki. Tak. Znaczy jest jeszcze ciągle. Ale rozumiem, że zakłada, że tak, dochody będą rosnąć i sytuacja firm... Ja myślę, że takie moje podstawowe założenie jest takie, że w końcu eksport zacznie wychodzić z dołka, bo on już tkwi w tym dołku. No, eksport towarów to już prawie rok, eksport usług niedawno wszedł w recesję i wszyscy czekają na to, kiedy ruszy popyt zagraniczny. Mam wrażenie, że wśród firm eksportowych jest takie poczucie rezygnacji trochę. Bo o tym ożywieniu mówiło się już od kilku kwartałów. Ono najpierw miało być pod koniec zeszłego roku, później w połowie tego roku. Cały czas go nie ma. I ostatnio jak rozmawiałem z firmami z jednej z branż takich eksportowych, to oni mówią, że oni już nie wierzą w to ożywienie, że ono będzie w przyszłym roku. Że to jest raczej 2026. Mhm. Tak? No więc ja mimo wszystko liczę na to, że to będzie 2025, jeżeli chodzi o ożywienie eksportu. Aczkolwiek nie liczyłbym na to, że wrócimy do dynamik eksportu takich, jakie notowaliśmy przez ostatnie 10 lat, bo to jest nie do powtórzenia. A jeszcze wracając do tej relacji państwo biznes, państwo gospodarka. Wyobraźmy sobie taką sytuację idealną, że nagle politycy umawiają się, prawda, że prowadzą strategiczną politykę, że spółki, w których państwo ma udziały, nie wymieniają swoich wszystkich pracowników w zarządach tam do poziomu -2, -3 przy zmianie politycznej, a w trakcie też, w zależności od tego, jaka frakcja ma wpływ na daną firmę. Czy twoim zdaniem jakby to byłby, poza tym, że wiemy, że to byłoby fajnie, tak być powinno, tak? To byłby jakby silny impuls dla gospodarki, czy to jest takie, no pomaszmy sobie o tym, ale gdyby się zmieniło, to i tak nie miałoby tak wielkiego znaczenia. Czy ja nie wiem, czy to samo w sobie by wystarczyło. No bo czego miałaby dotyczyć umowa? Że nie wymieniamy zarządzających, to jest przecież niemożliwe, tak? No, a jeżeli źle Ja wiem, że... jeżeli źle No zarządzają... nie, ale żeby też to nie mamy była firmy- taka miotła, prawda, jak jest w tej chwili, prawda, że wszystko do spodu po prostu... Ja myślę, że to jest wiele problemów. Po pierwsze, to jest ta miotła częsta, tak? Która jest nie tylko w przypadkach zmiany władzy, ale przecież Oczywiście. w ramach partii są różne frakcje, one też walczą o władzę
I raz jedna... Ja narzekam na to, jak robię dochodzi obecna do koryta, władza, raz a druga. poprzednia po prostu tam w niektórych spółkach to przecież wymieniano jak Tak. maszyny. Ale, więc to jest jedna rzecz, co pół ale roku. też jest inna rzecz, co może być, nie wiem, odebrane jako kontrowersyjne, ale moim zdaniem takie rozliczanie twarde, radykalne ze wszystkich decyzji biznesowych i grożenie przedstawicielom tych spółek więzieniem za to, że gdzieś tam podpisali jakiś kwit na wydatki, które okazały się później nieuzasadnione. Tak, jest jeden prezes banku, którego teraz ścigają za to, że Tak. gdzieś tam trochę za dużo na jakiś marketing wydał. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodzi, ale no jakieś w ogóle minimalne części promila w relacji do tego, jaki jest ten bank. I wydaje mi się, że to też To sprawia, jest że... mrożące. No ja rozmawiam na ten temat ostatnio akurat z wieloma przedsiębiorcami i oni mówią, słuchaj, przecież nikt w życiu nie pójdę do żadnej, albo tam z menadżerami, w życiu nie pójdę do spółki Skarbu Państwa. jedna Przecież rzecz, cokolwiek tak. ja zrobię, to Dokładnie. mi grozi coś Tak. za to. Na pewno nie zaryzykuję. Nie wiadomo, jak długo tam będę. To jest... I to jest moim zdaniem poważny problem, bo to nie tylko chodzi o dostęp do utalentowanych menadżerów, ale też fakt, że nawet jak już ci menadżerowie są w tych spółkach, oni będą się bali podpisywać decyzje o dużych inwestycjach, bo Tak. duże inwestycje zawsze są ryzykowne. Zawsze. No. I zawsze da się uzasadnić, że może dana inwestycja była niepotrzebna. Tak. Prawda? Więc z drugiej strony, no trudno sobie wyobrazić sytuację, w której zupełnie nie rozlicza się zarządów spółek za popełniane błędy, więc tu trzeba znaleźć jakąś drogę wypośrodkowaną, ale uważam, że taka polityka rozliczania do grosika ostatniego po prostu jest szkodliwa dla spółek Skarbu Państwa i inwestycji. I trzecia rzecz, to jest kwestia regulacyjna. Często zmieniające się regulacje, promowanie sektora publicznego w starciu z sektorem prywatnym w wielu dziedzinach, to się źle kończy. I podam znów przykład, żeby nie brzmieć zbyt teoretycznie. Energetyka. Z energetyki żeśmy się pozbyli prawie wszystkich inwestorów zagranicznych, którzy byli na tym rynku. Tak. I mamy głównie spółki Skarbu Państwa. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której potrzebujemy pozyskać dużo kapitału na inwestycje, prawda? Bo transformacja energetyczna będzie bardzo droga. I ten kapitał wcale nie jest łatwo pozyskać, no bo wszyscy, którzy dostarczają kapitał, czy to kapitał dłużny, czy tak zwane equity, czyli udziały, nie są pewni, czy nie zostaną wysiudani przez państwo za 10-15 lat z biznesów, w które się zaangażują. Oczywiście to nie jest tak, że te inwestycje stoją w miejscu. Jest bardzo wiele dużych projektów, które są realizowane, tak? Farmy wiatrowe na morzu, nie wiem, elektrownia jądrowa idzie do przodu, więc rzeczy idą do przodu, ale one mogłyby iść na większą skalę, gdyby nie ta niepewność generalna związana z działaniem, czy to w sektorze publicznym, czy na styku sektora publicznego. Wydaje mi się, że ta niepewność jest czynnikiem blokującym inwestycje w Polsce. Podsumowując, sytuacja gospodarki nie jest zła i nie zapowiada się przyszły rok jakoś bardzo źle, ale jest bardzo dużo czynników, które sprawiają, że mogłoby być lepiej, które teoretycznie moglibyśmy zmienić. Tak, ale wymaga jest to ożywienie, ale to jest zmiany otoczenia. najwolniejsze ożywienie, jakie obserwowaliśmy w ostatnich 20 latach. Ale jest. Ignacy Morawski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Czekam na Państwa komentarze. Napiszcie, co Wy sądzicie, gdzie jest największy potencjał polskiej gospodarki, co państwo mogłoby zrobić, aby gospodarka rozwijała się lepiej i czy wierzycie w to, że państwo jest w stanie to zrobić. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.